Cześć, witam Was serdecznie. Michał, tradycyjnie z tej strony. Tym razem nie jesteśmy na placu w Korbankowie, ale na polu w Tarnowie Podgórnym. No, gminie, gdzie więcej, powiem tak, więcej zaczyna być hal, magazynów, koncernów różnych niż pól uprawowych, pól rolniczych. Ale gdzie i do kogo my tu dotarliśmy? Cześć Leszku! Witam Cię, Michale. Witam Cię serdecznie. Może tu się ustawimy, choć w tą stronę, Leszku, żeby nie było pod słońce, bo kurde nic nie będzie nas widać. Witam Cię serdecznie. Powiedz mi, talerzujesz. No, talerzuję. Talerzujesz dzisiaj? Ale powiem Ci tak, cholera, Ty żeś wpuścił te maszyny w jakiś poligon. No, jak sprawdzić na czymś, to na czymś konkretnym. Słuchaj, normalnie talerzuje się ściernisko po zbożu, jakieś tam po, nie wiem, jęczmieniu, pszenicy, życie, bądź tam po jakichś oleistych, po rzepaku. Dokładnie. Już ostatnio, słuchaj, niezły test zrobiłeś nam po kukurydzy, kurczę, nie? Bo dosyć tam widziałem, była pomęczona ta kukurydza, chyba trochę przez dziki i już było kawał roboty do zrobienia dla talerzówki. Tu akurat mamy taką wersję dosyć lightową, czyli Silvera jakby, najmniejszy model, ale to później w szczegółach. Natomiast tutaj, powiem tak, mówię, co to za cholerstwo, jakieś krzoki rosną, w cudzysłowiu, nie? Powiem tak, jestem z branży rolniczej, nawet mało Ci tego powiem, też z gospodarstwa. Nie, ja Ci powiem, nie urwałem się z choinki. I nie znałeś tej rośliny? Ale powiem do Ci, dzisiaj? Do dzisiaj, powiem Ci, żeśmy mieli okazję chwilę wcześniej gadać i co nieco mi uświadomiłeś. Powiedz coś bliżej, co to jest, może podejdźmy tu, co to za uprawa, co to jest, na co to miało być przeznaczone w ogóle, czy to tak, zgodnie z przeznaczeniem, czy... Siałem to w sumie na poplo. Jak to się nazywa przede wszystkim? Nostrzyk biały. Aha. No to jest tam z roślin lucerny, tam z rodziny lucerowatych. Kuzyn jakiś lucerny, tak, coś w tym ale stylu. Trochę dalszy, bo trochę większe to jest niż lucerna. Dokładnie. Nie? Zostawiłem to ze względu na to, że to też azot ściąga z powietrza i jakaś tam wartość dodana wiadomo, tego będzie, tak? Okej. Bo czyli z zasady to miało być zbierane na nasiona. Myślałem, że zdążę jeszcze zebrać to na nasiona, ale to już jest pora taka późna, dużo się teraz osypało i coś powiedz kwitnie. Mi, dopytam, ale nostrzyk to się jako nasiono, to się do czego wykorzystuje? Powiem szczerze, czy to też na poplony używają. Czyli do dalszego rozsiewu jakby i na poplony po to, żeby faktycznie z powietrza ten azot pozyskiwać i dostarczać go do gleby. I też jako zielarskie sprawy to są. To ja Ci powiem tak, Ty to widzę, jesteś mocno już przygotowany do tego zielonego ładu, co w Europie tutaj będzie. Staram się być zawsze krok do przodu. Ja powiem Ci tak, generalnie ludzie gonią, że tak powiem, żeby nadążyć za tymi systemami wytycznymi, a to jak wspomniałeś, potrafisz już być krok, jak nie dwa przed nimi. Bo zresztą mieliśmy okazję parę razy już u Ciebie gościć, nawet niejednokrotnie i Ty w ogóle takie prowadzisz te uprawy dość mocno specjalistyczne, nie? Nie boję się jakichś tam doświadczeń dokładnie. Aha, no to jest ciekawe. Powiedz mi, tak, bo to jest nostrzyk, nie? Tak. Co z takich jeszcze niekonwencjonalnych jakby rzeczy, jak oczywiście możesz zdradzić, co ty jeszcze uprawiasz, bo wiem, że też orkisz chyba. Też. Orkisz sieje, facelię. A orkisz, powiedz mi, to na mąkę. Na mąkę. Tak, to jest tam zdrowotne rzeczy. Zdrowotne. Także... Że Ci powiem, po Tobie widać, że Ty jesteś zdrowy gość, uśmiechnięty. Dokuczać na pewno Ci nic nie dokucza, nie? Nie, na razie nie. To mówiłeś orkisz, ale coś tam, bo Paweł raz mi tam relacjonował, jak u Ciebie był, bo Ty też masz jakąś tłocznię oleju. Tak, tłoczymy jeszcze oleje takie na zimno, także... A olej z? Oj, z rzepaku, z lnu, właśnie ze słonecznika. I to też wszystko u siebie? Tak. Wszystko to, co wyprodukujesz, uprawisz u siebie? Tak, i wszystko przetłoczę i próbuję to wszystko w systemie takim... Takiej manufaktury, jakby tak powiedzieć. Dokładnie, lubię się w to bawić. Pełen, kurde, szacun. Naprawdę pełen szacun.
Wracając troszeczkę, czy przeskakując do samej tutaj uprawy likwidacji tego, jak patrzę na to, poligon, bo to jest takie twarde dosyć, takie krzaczaste, kurwa, powiem Ci tak, jak taka, może że drobniejsze są, czy delikatniejsze trochę, ale jak taka, no gorczyca można powiedzieć na poplon, co prawda innej konstrukcji, takiej nawet krzaczastej, takie gorsze, duże, wysokie. Tak, twarde łodygi ma tego dołu, także chcieliśmy zobaczyć, jak ta talerzówka da radę w tym właśnie na szczyku, nie? Okej. Ja jestem zdziwiony, pozytywnie. Spójrzmy sobie, jak to wygląda. Powiedz mi tak, bo szarpiesz arbosem, nie? Oczywiście to nie jest twój arbos, nie kupiłeś go, masz tu po sąsiedzku na testy, tak, ale tej masy, powiem, że pod ciągnikiem wszędzie, cholera. Na wstępie powiedzmy króciutko o ciągniku, ale to bardzo, bardzo krótko, bo to nie chodzi, żeby tu, szczerze mówiąc nawet, cokolwiek tu czy wychwalać, czy nawet mówić, bo na co dzień pracujesz John Deerem, nie? To nie będę pytał, co jest lepsze, bo nie w tym rzecz. Oczywiście. Żeby zakolać z zasady. Nie wiem, co zauważasz, że na przykład jest nieco słabsze, co tam odbiega, nie? Troszeczkę jest słabszy, wiadomo, tam ja mam mocniejszy ciągnik, ale... Czyli mocowo jest słabszy? Tak, ale no... A na przykład, jak porównamy, nie wiem, głośność, tudzież cichość w kabinie? Troszeczkę jest głośniej niż Głośniej trochę, okej. Ale powiem tak, no... Cena jest, mi się wydaje, lepsza niż do John Deere'a. Jeżeli ktoś ma ileś tam tych 60-70 hektarów, to ten ciągnik wystarczająco. Okej, wystarczy. Nie? Bo tu miałeś wersję, jak dobrze pamiętam, tą Advance, czyli już taką kapkę lepszą, powiedzmy. Tak. Ja wiem, że ta wersja niby tu u nas lepsza, to i tak jest słabsza wyposażeniowo, domniemam, niż twój John Deere jakby. No bo wiadomo, John Deere jest półką, no co by nie gadać. No coś za coś. Coś za coś, nie? To się wszystko przelicza przez pieniądze, tak? Tak, ale powiedzmy, jeśli chodzi o te tam sprzęgła elektrohydrauliczne, czy tam rewersy, półbiegi, to wszystko, powiem, tak, działało i zdawało egzamin? Ja oczywiście, ja mówię, no mam kontakt z tym arbosem, jeździłem i mogę się coś na ten temat wypowiedzieć. Gorzej jakbym nie jeździł, abym się na ten temat wypowiadał, tak? Jasna sprawa. I źle oczywiście, a tak uważam, że jest dobrze, ten ciągnik sobie daje radę, powiem, że ta talerzówka, właśnie. Myślałem, że będzie miał problem z nią, nie? No właśnie, nie? Bo jakby nie było, to powierzchnia... Tak, jest, powiedzmy tak, talerzówka jako model Silver jest, powiedzmy, modelem najlżejszym z Zagrisemu, natomiast na tle innych talerzówek no to mocno dobrze wypada, bo tak jak mówiliśmy, bardzo duża odległość między jednym a drugim rzędem talerzy, bo tu jest niemalże metr, plus spora średnica talerzy, bo na przodzie 560, na tyle 510. Talerz specyficzny, bo tak zwany mulcher, nie? Czyli drobno ząbkowany. Jak jeździłeś? No bo warunki masz trudne, nie? Są trudne, ale zauważyłem, że jest prędkość potrzebna, te minimum 12-14 na godzinę, żeby faktycznie tą masę przerobić tutaj, no bo jak wolno się pojedzie, no to tylko będzie takie przygniatanie, a tak ona ma ciąć, kroić i lekko zmieszać z tą glebą. I przy tych 12-14 na godzinach płytkiej uprawie, no ale tej masy trochę jest, tak? Ten ciągnik sobie daje radę. Daje, bo mówiłeś, że jak mimo wszystko jak zagłębimy bardziej, to tej mocy przydałoby się więcej, bo mówiłeś chyba, że też z John Deerem nawet tą talerzówkę tak, no to on już jej praktycznie nie czuł, nie? Mogłem z nią robić co chciałem. Ale czekaj, jest cała. Jest cała. Ramy są całe. Poczekaj, ja ci powiem tak, jak ja odbiorę tą talerzówkę od ciebie, to ja policzę talerze, czy nie pogubiłeś. No bo wiadomo, nie, że prędkość swoje robi, nie? Ale to oczywiście w dowcipie. Spore odległości między rzędami talerzy, tak. To raz. Nie zapcha się. Nie zapcha się, a powiem tak, jak się popatrzy, to miałoby co się tutaj zapchać, no bo masy, że tak powiem, jest ogrom, nie? Widać ziemia tutaj i mokra, wilgotna, to widać po ziemi, ciężka, wilgotno dosyć jest, także warunki, no nie da się ukryć, nie są najlepsze, nie są najlżejsze. No ale po to chodziło, żeby to sprawdzić, czy to sobie da radę. Ja ci powiem tak,
Nie chcę powiedzieć, że jesteś kurna kat, ale naprawdę wysyłasz nas zawsze na poligon. Ale wracając. Czyli duże odległości między talerzami, co zauważyłeś, tak. To jest no, niebotyczny plus jakby tej maszyny, to raz. Talerze zauważyłeś sam, te ząbkowane, takie specyficzne, czyli one mają nazwę mulcher. Niesamowita sprawa, bo mimo mokrych warunków jakby, dużej masy i tak dalej, talerze się nie oblepiają. Tak, właśnie zauważyłem, ta ziemia jest też ciężka, taka teren podmokły i faktycznie się tutaj te talerze oczyszczają, nie? Okej. Zresztą słusznie wcześniej powiedziałeś fajną rzecz, że powiedziałeś, albo fajną, ciekawą, że tutaj mamy sporo, że tak powiem, tych zakładów firm, to i wiemy, jest tej powierzchni betonowej, to i gdzieś tych wód stosunkowo zaś na te pola przypada jakby więcej, no bo gdzieś ta woda... A to jest jednak z najniższych punktów tutaj cały teren, także jak jakiś ulew czy coś, to ta woda wszystko spływa przez te drogi tu na te pola. Ale to czuć nawet jak tu chodzimy po tym polu, że tutaj tej wody sporo. Ale wracając, czyli tak, plus... Sumujmy te plusy, o tak powiem, tej talerzówki, czyli tak, bardzo duży rozstaw między rzędami, to jest... Ta przestrzeń pozwala na to, że się nie zapcha, nie? Tak, zwłaszcza przy dużej ilości masy. I prędkość można wtedy też uzyskać, nie? Tak, dokładnie, bo tam masa się jakby nie kotuje, nie ma zatorów. Później, tak jak mówiliśmy, te talerze ząbkowane fajnie też dają dodatkową tą wibrację i fajnie tną. I samo oczyszczenie też przy tych wilgotnych gruntach, tak jest. Sprężyna, nie wiem czy zauważyłeś. Tak. Ona kroi, cały czas pracuje. Wibrację taką daje, czyli lewo, prawo, góra, dół, to dodatkowo powoduje kotłowanie tej jakby gleby, nie? Okej, no to mamy to. Wał wiadomo, tutaj mamy podstawowy, tak zwany klatkowy, czy inaczej to rurowy pozywają. Natomiast wiadomo, do takich prostych upraw ścierniskowych, no to chodzi tylko, żeby maszynę podeprzeć i żeby utrzymać głębokość pracy, nie? Stałą głębokość pracy zadaną, nie? Także to jest ok. No cóż tu pozostaje więcej do powiedzenia. Będę musiał Cię namówić, żeby ona została. Nie namawiam, słuchajcie, już na Arbosa, nie? Wiem, że może by mi się udało, nie? Ale nie będę na razie tego testował i ćwiczył na tobie. Natomiast wiem, że talerzówki, tak szczerze mówiąc, już teraz mówiąc, poza konkursem, poszukujesz się, rozglądasz, bo wiem, że rozglądam się, właśnie. Masz fajnego grobera, z tego co wiem, bodajże, no już nawet nie ukrywając marki, ale bodajże Horsza. Tak, Horsz, Terrano. Horsza. Tak. Wiadomo, układ zębowy gdzieś ma lepsze, że tak powiem, zastosowanie, czy lepiej się sprawdza, a gdzieniegdzie no, lepiej się sprawdza talerzówka. Na pewno by się tutaj nie sprawdził, nie? Co by nie mówić, nie? No, mimo dobrej marki, ale rozwiązanie konstrukcyjne no, niestosowne jakby do obecnej tutaj sytuacji, nie? Dokładnie. Leszku, ja nie będę Ci więcej zajmował czasu. Tak. My już żeśmy tu sporo omówili. Miejmy nadzieję, że dla Państwa to było coś ciekawego tutaj. Dowiedzieć się o jakichś ciekawych nowości. O Zielonym Ładzie, ja bym powiedział. Chociaż my spotkali się omówić talerzówkę i zobaczyć uprawy tutaj pola jak wyglądają. Natomiast faktycznie Leszek doświadcza ciekawych rzeczy, takich próbuję, cały czas wprowadza innowacje i to nieźle mu nawet wychodzi. No i stąd też pewnie będzie na zakup talerzówki, nie? No, zobaczymy, nie? No to co, prosimy o jakieś pozytywne oczywiście komentarze, takie logiczne, łapka w górę, wszystkiego dobrego. Leszku, ja Ci nie zamudzam, bo Ty ruszasz w pole, nie? Trzymajcie się, pozdrawiamy, na razie.